Rozpoczynam tydzień. Plan na ten tydzień jest następujący. Za chwilkę zabieram się za demontaż silnika i części rzeczy tutaj spod maski, demontaż całego zawieszenia i hamulców i demontaż reflektorów. To dosłownie za moment. Rozpoczynam dzisiaj tutaj pracę nad tym miciakiem. Zakres pracy jest duży. Zakucie silnika. Głowica właśnie jedzie dzisiaj do portingu do firmy Jack. Ten silnik niestety nie nadaje się już do naprawy. Zawieszenie jedzie do piaskowania, potem do ocynkowania, a potem do malowania. Hamulce do regeneracji lub wymiany, bo to jeszcze nie jest zdecydowane. Wyjeżdżają fotele z 595, kubełki, sabelty, także jest co robić tutaj przy tym samochodzie. Ale na dzisiejszy dzień tylko wszystko demontuję i buda wyjeżdża na dwór, bo od jutra mam inny samochód do zrobienia, ale o tym też za jakąś chwilę. Także robię sobie kawkę, stawiam go, podnoszę i zabieram się do dzieła. Witam wszystkich z nowym projektem. Dziś rozpoczynam projekt Alfa Romeo Mito QV. Mito stoi tutaj już na podnośniku za mną. Jest to Mito QV przedliftowe, czyli fabrycznie 170 koni, 1.4 Multi-Air ze skrzynią C635 6-biegową. Ten egzemplarz był u mnie już kilka razy, nawet chyba, no może nie kilkanaście, ale kilka razy już gościł. Pierwsze modyfikacje przeprowadziłem już jakieś 5 lat temu mniej więcej. No i później dokładaliśmy, w międzyczasie zmieniła się turbosprężarka, weszliśmy na poziom 250 koni okolice i 350 N. Doszła szpera, zawieszenie i tak dalej. Temat generalnie co trochę modyfikowany. No ale jak to bywa w życiu, samochód zmienił właściciela. Kiedy zmienił właściciela, nowy właściciel za bardzo się nim nie pocieszył. Niestety silnik uległ awarii. Samochód jest wyposażony w dodatkowe wskaźniki, m.in. EGT, ale w momencie awarii te wskaźniki nie działały, ponieważ elektryk, który tam coś naprawiał, zapomniał je podłączyć. Więc coś poszło nie tak, wskaźnik nie zadziałał, nic nie zapikało i spłynął tłok. Samochód wrócił do poprzedniego właściciela. Adam odkupił ten egzemplarz z takim pomysłem, że będziemy go robić trochę bardziej hardkorowo. Zakres prac, jaki jest do zrobienia, mam tutaj na liście, żebym o czymś nie zapomniał. Na początek silnik. Silnik uległ awarii, tłok spłynął, uszkodził też tuleje na tyle głęboko, że blok jest do wyrzucenia niestety, więc zorganizowałem inny dół silnika. Jeśli chodzi o układ tłokowo-korbowy, to tłoki i korby zostają zamontowane kute. Wał sobie troszeczkę odchudzimy, żeby były lżejsze przeciwwagi. Głowica jest już spakowana, czeka sobie na wysyłkę. Jedzie do firmy Jack na naprawę i porting kanałów, więc też będzie poprawiona. Jeśli chodzi o napełnianie cylindrów, no to już był wcześniej zamontowany wałek MTD. Do tego teraz dojdą jeszcze sprężynki, które poprawią charakterystykę modułu Multi-Aira i generalnie moment powinien być jeszcze ciut wyższy i mieć lepszy przebieg. Miska oleju, przy okazji zamontuję powiększoną miskę oleju Prometeo. Tam wchodzi prawie 4,8 litra, więc to będzie wskazane, tym bardziej, że samochód będzie używany głównie na pojeżdżawki, jakieś track day'e i tym podobne rzeczy. W tej chwili samochód jest na podnośniku, częściowo silnik jest rozebrany. Niektórzy z Was to widzieli na którymś vlogu. Tym, którzy tego nie oglądali, powiem tylko tyle, że do diagnozy rozebrałem pół silnika, czyli zdjąłem głowicę, zdjąłem miskę, wyciągnąłem tłok, ten uszkodzony, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest tuleja i reszta podzespołów. Tak więc teraz została mi w zasadzie tylko połówka silnika. Dzisiaj rozpoczynam, więc plan jest taki, że demontuję sobie silnik ze skrzynią, półosie, wszystko co mi tu będzie przeszkadzać. Demontuję też zawieszenie, czyli wahacze, wózek i wszystkie tego typu elementy. I to wszystko jedzie do piaskowania, to samo z tylną belką. Też ją wykręcam, jedzie do piasku, później do ocynku, a potem do lakieru, żeby to wszystko było jak nowe. Czyszczę sobie tu komorę silnika. Jeżeli gdzieś wymaga coś czyszczenia z rdzy i zaprawki, to też zrobię. To samo tyczy się podwozia, czyli podłogi pod miejscami niedostępnymi, kiedy jest zawieszenie zamontowane. Amortyzatory te wylatują, to jest koni, wymontowuję je, są do sprzedania, a tutaj wjedzie sobie KW V3. Jeśli chodzi o hamulce, to mamy dwie wersje, albo te regenerujemy, albo zamawiamy większe na tarczę 330, bo tu jest 305. Także myślę, że jest co robić. Reflektory jeszcze pojadą do odświeżenia, ponieważ są już takie lekko mleczne i kiepsko to wygląda. Fotele zostaną wymienione. Te oryginalne alfowe wyjeżdżają, a wpadną sobie fotele, które mam tutaj, czyli sabelty z Abartha 595. Będzie tutaj coś zmienione, ale o tym może za jakiś czas, sami sobie zobaczycie.
Także mamy dwa te nowiutkie fotele do zamontowania. No nic, no myślę, że tak tytułem wstępu to chyba by było na tyle. Z grubsza wiecie, o co chodzi, więc ja już nie przedłużam. Zabieram się za rozbieranie tego sprzęta. A jak skończę, to będzie to najbardziej pomodzone mi to w Polsce. Także projekt zacny. Dobra, zabieram się do wymontowania silnika. Zaczynam od rozpinania jakichś węży, nagrzewnicy i tak dalej, tak żeby wyjechać silnikiem ze skrzynią biegów. Z grubsza sobie już tam osprzęt zdemontowałem, jakąś wiązkę, przewody, uppipe, czy tam frontpipe, jak to woli. Teraz zabieram się do demontażu kół, hamulców i półosi, a zwrotnicę może całe po prostu wyjmę też. O, tutaj przy okazji też uszkodzona osłona, no i będę mógł sobie pomału wyjeżdżać silnikiem. Puszczam olej ze skrzyni, wyciągam półośki i zostanie mi jedna śrubka tam od góry od kompresora klimy i mogę wyciągać silnik. Zawieszenie mam wyprute, a to za chwilkę, także jeszcze chwilka. Silnik wytargany, stoję sobie na wózeczku, zawieszenie wytargałem. Muszę zobaczyć, jak czy da bezproblemowo się wycisnąć te tuleje bezszkodowo, bo takich tulei unibolowych chyba nie załatwię sobie nigdzie w razie W. Jeżeli tylko uda mi się to zdemontować, to wahacze również jadą do piaskowania. Tu półość wyjęta. Podłużnice ładne, czyste w miarę, w sensie, że bez rdzy. Tu punkty mocowań to samo, więc tu jest wszystko spoko. Poczyściłem sobie to wszystko w miarę. I teraz sobie jeszcze wyjmę te rury tutaj, czyli to i to. Dam do proszkowego malowania też razem z zawieszeniem. Będzie fajniej, myślę, wyglądało na czarno. Dobra, teraz przerwa na lunch. No i działam sobie dalej. Silnik wytargany, że sobie go tutaj gdzieś muszę na razie zbunkrować. Zawieszenie wyprute. Jeszcze tylko amortyzatory odkręcę i przechodzę do tyłu. Przód mam ogarnięty, to zabieram się za tył. Ściągam koła, hamulce i rwę tą belkę. No dobra, udało się wyrzucić też tylną belkę. Podłoga w miarę zdrowa, tylko tyle, że jest brudna. Także mam trawers, mam belkę, tylny stabilizator, tylne amortyzatory. Opuszczam teraz na te wózeczki, zobaczymy, czy to się uda tak przetransportować. Kiedyś tak zrobiłem z jakimś autem. No ale nie wiem, czy to się teraz też uda w przypadku Mito. No nic, zobaczymy, czy czas pokaże. Okej, udało się ją wypchnąć, ale tylko kawałek, bo niestety, ale wózek transportowy, właściwie dwa poddały się. Więc wypchnęliśmy ją tylko tyle, ile się dało na bramę. Muszę wymienić kółka w dwóch wózkach, bo się pokrzywiły. I wtedy dopiero pojedziemy dalej po placu. Tak więc jadę teraz do Obi jakiegoś szukać kółek do wózka, bo się podwozia pokrzywiły. Witajcie we wtorek, już jest 10:30. Rano nie nagrałem, bo się wziąłem za naprawę tych wózków, bo przecież tam mi to stało mi w bramie, nie mogłem nic zrobić. Trochę zeszło, ale te wózki powzmacniałem, pospawałem jakieś profile, kątowniki. Teraz są sztywne, wymieniłem w jednym kółka. No nie dało się to przepchnąć kawałek dalej, więc teraz robię sobie tego tutaj pacjenta, który został mi przywieziony w sobotę. Tu jest problem ze wspomaganiem, wyłącza się. Także wyciągam to wspomaganie i wysyłam do naprawy. Udało się. Mito przetransportowane. Tutaj sobie musi odpocząć, czekając na swoje zawieszenie. Zapomniałem w końcu wyjąć tej rury, będę musiał jeszcze zdjąć zderzak i tam jest gdzieś, o tam jest opaska. Zdjąć tą rurę do malowania, tamtą rurę trzeba zaślepić, żeby nic tam nie wlazło, jakaś mysz i sobie będzie czekać na elementy, które wrócą z lakieru. Teraz wszystkie te śruby od zawieszenia muszę poczyścić szczotką drucianą na szlifierce, tak do takiego stanu mniej więcej. Potem je tu umyję w rozpuszczalniku i pojadą sobie do ocynku. Będą jak nowe. Już grubo po południu, już po drugiej. Trochę tu ogarnąłem z
syf, bo rozbierałem tutaj całe zawieszenie do Mito, żeby pooddzielać wszystko, czyli te łapy, zwrotnice, łożyska trzeba było powyprasowywać, czujniki ABS-u powyciągać, no jest tego sporo, pooczyściłem też wszystkie śruby, jeszcze się moczą, one tutaj do jutra sobie będą pływać w rozpuszczalniku. I tak w miarę trawers mam też ogolony i belkę tylną, więc powiedzmy, że jestem w stanie to już teraz tam zawieźć do piaskowania. Zostały mi tylko przednie wahacze i zastanawiam się, co z nimi zrobić, bo tam są wprasowane tuleje, których nigdzie nie kupię poza DNA Racing. I nie wiem, czy chcę sobie robić taki problem aż taki. Muszę to obejrzeć jutro na spokojnie, bo dzisiaj już muszę wracać do Grande, wyciągnąć to wspomaganie. Już trochę rozebrałem, także za chwilkę będzie na wierzchu. Wyjmę wspomnę do wysyłki, pozamykam go i jadę sobie tamtym czarnym awartem, bo przyjechała nowa używana turbina. Więc sobie jeszcze ją zamontuję. Miałem od rana robić DSG, ale jak nie pokończę tych rozgrzebanych trupów, to i tak będę musiał się z DSG odrywać, więc kończę to. Golfa też pogoniłem, wymieniłem w nim ten przełącznik pod kierownicę, bo udało się kupić, więc tam już tylko czekam na kolegę, który przyjedzie poregulować trochę ten Cargetronic. W zasadzie auto jest gotowe do wydania, także będę miał już w miarę poogarniane tematy. W czwartek coś przyjeżdża, jakieś 500 chyba, albo 595 na olej i jakąś pierdołę, nie pamiętam. A tak do końca tygodnia już nic nie mam, później dopiero w poniedziałek. Także już zacznę to DSG grzebanie tego, kończenie tego tematu. Aczkolwiek potrwa to trochę, jak patrzę po kalendarzu, to ani to odwoływać, ani przesuwać te wszystkie roboty. No, trzeba będzie to jakoś pogodzić. No i dobra, wjechałem tym tutaj problematycznym pojazdem i za sekundkę biorę się za wymianę turbo. Właściwie to za montaż. Stary stoi tutaj z uszkodzonym wirnikiem. Zobaczmy, co ja kupiłem. No, wygląda spoko. Wirnik cały. Jeden. Drugi. O, będzie git. Mogę montować. No dobra, poskładałem z grubsza. Nie składałem jeszcze wspornika, coś tam, bo jeszcze tam sobie pewnie będę zaglądał. Jutro sobie go wyprowadzę na zewnątrz i będę grzał. Zagrzeje się, to się przejadę i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy to rozwiązuje ten problem, czy też nie rozwiązuje tego problemu. Fajnie, że się udało to ogarnąć, będę miał go z głowy, także jakiś progres jest, bo Golfa też mam prawie z głowy. W czwartek tylko przyjedzie gość do regulacji Cargetronica. Tego bym miał skończonego. Grande czarne rozebrane, do wysyłki wspomaganie tu leży, o, także do zapakowania, reflektory do pakowania i do wysyłki. A jeśli chodzi o Mito, no to mam tu wszystko rozebrane, reszta tych gratów większych leży na dworze. Jeszcze jutro się zastanowię nad tymi wahaczami, czy daję radę rozebrać, czy nie. Fajnie byłoby je też przepiaskować, ale tu jest problem, jak rozebrać to bez szkód. Bo jak będzie piaskowane razem z tuleją, no to ją szlak trafi. Zresztą ocynkować też jej się nie da razem z tym. Muszę o tym pomyśleć. A jak nie, no to po prostu to wyczyszczę i pomaluję we własnym zakresie jakoś. No ale dobra, jest jakiś progres. Cieszę się. Co prawda nie robiłem dzisiaj DSG, chociaż chciałem, ale za to sobie od rana będę robił jutro. A dzisiaj tu mam drobniejsze tematy pokończone. Niedokończony wielki projekt. Jak widzicie, jest co robić. Także jutro od samego rana atakuję tematy. A tamtego sobie jeszcze na chwilkę puściłem. Musi się trochę wykopcić. Jeszcze zanim pojadę do domu, niech się trochę tutaj podgrzeje. Przy okazji, jak auto jest rozgrzebane całkowicie, to wyciągnąłem reflektory i pojadę sobie do regeneracji, do AP Regeneracja, do chłopaka, który zajmuje się tym profesjonalnie. Dzisiaj środa, czyli z dwudniowym opóźnieniem rozpoczynam pracę przy pulciaczku DSG. Jest co robić, jak widać pod maską, ten kipisz cały. Mam tam całą listę rzeczy do ogarnięcia, które miałem już wypisane przed wyjazdem na strojenia. Przywiozłem sobie paliwo do Golfa, bo tam już rezerwa. Grzeje się już czarny abarcik, więc jak tylko się zagrzeje, to pojadę na jakieś testy. Tutaj sobie dalej czekam na zaciski. Kurczę, fajnie byłoby, gdyby do końca tygodnia się pojawiły, bo ja potrzebuję to stanowisko w przyszłym tygodniu. No nic, w każdym bądź razie pomału zabieram się za robotę przy tym tutaj pacjencie. Golfa zatankowałem, brałem mu jeszcze 10 litrów paliwa, tak żeby jutro podczas tej regulacji Cargetronica, żebym nie musiał nigdzie jeździć. Tym trochę pojeździłem, ale bez ognia na razie. Tak tylko tyle, o ile sprawdzić, czy wszystko działa. Naładuję sobie laptopa i zrobię mu jakiegoś vloga jeszcze przy pełnym bucie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a póki co zabieram się za niego.
Tutaj jakoś pomału prace mi idą, ale jeszcze postanowiłem się tym tutaj pacjentem przejechać. Pokasowałem mu adaptację, zrobię mu jakieś logowanie. Przejadę się na ogniu, zobaczymy co to, czy coś tu lepiej, czy nic. No chyba sytuacja została opanowana. Już nie będę go dzisiaj doił, bo jest mało paliwa, ale trzyma doładowanie tak jak trzymać powinien. Jutro jeszcze go pomęczę, może na rolki pojadę jeszcze raz i może będzie ok. Trzeba skończyć tą dnióweczkę. Dobra, tego trochę porzeźbiłem. Coś tam już zaczyna być widać. Czarnego Abartha też potestowałem trochę. Jutro jeszcze tego dotankuję. Jeszcze jakieś testy i rolki. To mam przygotowane. Jeszcze tylko muszę rozkręcić ten drążek. Jeden, drugi. I zobaczyć co z tymi wahaczami. Czy mogę je rozebrać, czy da się je rozebrać, czy nie. I pojedzie wszystko do piachu. To też może się uda jutro. Aczkolwiek jutro mam na 500, 595 właściwie. Na jakiś serwis olejowy i coś tam jeszcze, nie pamiętam co, coś z elektryką chyba w klapie. Także to będę musiał z rana zaraz zrobić, a potem zobaczymy, może sobie faktycznie przygotuję te elementy do piasku i wywieziemy to busikiem, żeby to już było w toku. Reflektory dzisiaj pojechały do regeneracji, te do Mito. Pomaganie do tamtego czarnego Abartha Punto też pojechało do naprawy, więc tak naprawdę czekam sobie na te rzeczy. No i co, no i gonię po kolei. Także do jutra. No witajcie w czwartek. Cóż to ja dziś będę robił? Dzisiaj mam przyjechać jakiś Abarth 595 na serwis olejowy i jakiś tam problem z elektryką tylnej klapy, więc pewnie w gumowej przelotce przerwane przewody. A w pozostałej części dnia będę chciał pogonić tego tutaj troszkę. Dziś przymierzę się trochę do kabli. Spróbuję pogasić trochę czeków, między innymi jakieś emulatory, wtryskiwaczy, zaworów i tak dalej. Spróbuję tutaj wytworzyć. Może uda się czarnym Abarthem pojechać na rolki, ale to zobaczymy. I w zasadzie taki plan jest na dziś. Jeżeli uda mi się transport ogarnąć, to pojadę zawieźć fotele do Wojtka, do AirDesign, po to, aby troszeczkę je zmienił. Zarówno te, które będą montowane w Mito, jak i te moje, które będą montowane w moim punciaczku, czyli te z OPC. Niech to się ziści, to wam pokażę o co chodziło. A póki co kawa zrobiona i mogę tutaj się zabierać za jakieś pierwsze kabelki. Schematy mam. Wczoraj właśnie sobie nie zabrałem z domu, ale dzisiaj już mam. Szybko się tu odnajdę co i jak. I zobaczymy co się uda zrobić, a czego się nie uda zrobić i co będę musiał usunąć po prostu z tabeli błędów, żeby czek się nie świecił. No już po regulacji, nawet na FR żeśmy trochę ustawiali. Wszystko teraz niby gra. Ładnie się nawija. Był przelany fest, gdzie nawet był problem z odpalaniem. A teraz sobie tak ładnie trzyma równiutko obroty. No już jak schodziliśmy niżej, to tak trochę nim rzucało, więc tak ustawiliśmy. Nawet przy wentylatorze chodzi równo. Zobaczę teraz rano na całkowicie zimnym jak odpali, bo problem był też z odpalaniem tego auta, że trzeba było mu dawać gazu, przytrzymać go na tym gazie i tak dalej. Później potrafił zgasnąć, nie chciał odpalić, jakieś takie historie. Także zaraz jeszcze wiatrak się zgasi, to go wyłączę, niech sobie stygnie. Zobaczmy teraz jeszcze jak zagai. Bez dotykania gazu. Myślę, że fajnie. Niech stygnie. Ja wracam do lutowania. Dobra, ogarnięte. Przy okazji wizyta w FMIC. Musiałem się wybrać jeszcze do sklepu elektronicznego po rezystorki, żeby zrobić te wszystkie emulatory w Grande. I przy okazji już w pobliżu jest FMIC, to wpadłem po katalizator, bo do Grande Punto DSG wjeżdża też katalizator, którego nie było wcześniej, ale żeby zredukować trochę ilość smrodu za tym autem, właściciel sobie zażyczył, więc tak też zrobię. Wracam na warsztat i biorę się w końcu za te kabeleczki, żeby ten temat popchnąć. Abarcik dojechał, tak więc tutaj robię wymianę oleju, tym razem motul, filtr kabinowy i nie świeci światło stopu w klapie. Taki jest zakres prac, no oczywiście całość przejrzę jeszcze tak z grubsza, czy coś się nie dzieje. A, jeszcze wyłączę też błąd drugiej sondy, bo cały czas się świeci. Tu jakiś program ktoś zrobił, ale sondy nie wyłączył i teraz jest taki problem. Także taki jest zakres prac, biorę się szybko za robotę, bo już dochodzi 10. Szkoda czasu na pierdoły. Oliwka wymieniona, filtr powietrza wydmuchany, bo tam jest wkładka BMC. Odczytałem sobie jeszcze sterownik, bo wyłączę też obsługę drugiej sondy, bo tutaj ktoś zrobił program kiedyś i nagminnie świeci się problem drugiej sondy. Nawet ten mechaniczny emulator w postaci tej tulejki takiej śmiesznej też nie daje rady, więc wyprogramujemy ją całkowicie. A póki co jeszcze biorę się tutaj za ten problem tamtego trzeciego światła stop. Podejrzewam, że tutaj coś się zadziało.
A nie myliłem się. Sprawdzę resztę przewodów przy okazji. A ten na pewno jest przerwany. A wszystko gra, działa, jedzie. Nawet fajnie to jedzie teraz. Lekki lift programu przy okazji został. Myślę, że właścicielka będzie zadowolona. Ja już od rana dzisiaj w trasie byłem po paliwo w DSG, bo na razie nie chcę się nim nigdzie ruszać, jak te kable są niepoizolowane i tak dalej, żeby się coś nie zapaliło. A paliwo się kończy na próby, więc wziąłem sobie 10 litrów benzynki i cisnę na warsztat. Golf po małej poprawce odpalił. Jeszcze jeden przewód znalazłem, który był urwany. Przyłączyłem go na sztukę tak w miejsce, gdzie przewidywałem, że był. No i od strzała odpalił, bo tak to nie chciał gadać. Więc jeszcze trochę się zrobi cieplej, to podlutuję ten przewód, poizoluję i będzie git. Tutaj sobie podłączyłem akumulator, bo pod koniec prób wczoraj już zaczął umierać. Jeszcze jakieś próby z przepustnicą, bo chciałbym jednak zemulować tą przepustnicę zamiast ją wyłączać, bo ABS też widzi problem z przepustnicą i tutaj będzie może kłopot. Ale wleję sobie paliwo, bo tam była już głęboka rezerwa. Około 9 przedzwonię na Jurę, czy mają rolki wolne i skoczę tym czarnym abartem zakończyć sprawę. Zrobię sobie jeszcze na rolkach loga, tak żeby temat był definitywnie zamknięty. No i co? I wrócę do tego. Aha, jeszcze chciałbym, zanim się wezmę za kabelki, to chciałbym sobie tu jeszcze wyciągnąć, bo wczoraj zacząłem to rozbierać, czekając na odczyt komputera, softu. Zacząłem sobie tutaj rozbierać te łożyska. No jest cień szansy, że to wyprasuję w całości. Tu mam 4 takie tulejki do wyprasowania i stworznie do odkręcenia. Aha, i tutaj jeszcze te mocowania do drążka. To 4 śrubki i łącznik. Drążek też pójdzie do piaskowania. Także taki mam plan na dzisiaj, bo może by mi to znajomy zawiózł do piaskowania wszystko i by sobie to tam gdzieś już szło w toku byłoby. Dobra, to co, kawa i zabieram się za robotę, bo dzisiaj piątek, dzień krótki. Jutro jeszcze krótszy, bo przyjadę, ale tylko rano. Zaprojektuję sobie półosie do mojego Punto. Tak mnie olśniło, że zanim wyjmę, to mogę już to zrobić i wysłać je po niedzieli do realizacji, więc półośki bym miał już przednie zrobione wtedy. No i będę musiał się zawijać, bo mam jakieś tam sprawy na Śląsku do załatwienia, więc długo nie posiedzę jutro. Ale spoko, bo golf będzie do wydania prawdopodobnie, bo zrobię jeszcze tylko próbę drogową. Czarny, jakby się udało, będzie do wydania. Także takie dwie największe jakby, nie chcę mówić zakały, ale największe, takie najbardziej problematyczne wozy. Udałoby się może oddać. Tego abarta też dzisiaj dziewczyna zabiera, tak więc coś tam bym opróżnił. W poniedziałek przyjeżdża abart na rozrząd i alfa na olej i później znowu wracam do Punto. Dobra, do ataku. Wybrałem się do Jury na pomiar, zatankowałem go. Zobaczymy, jak tam wyjdzie. Jeszcze sobie zrobię loga przy pomiarze. Mam nadzieję, że temat zostanie już definitywnie zamknięty, bo już troszeczkę mnie zmęczyło to auto. No i kiedy wynik wychodzi zbyt optymistyczny, też zaczynasz wszystko analizować. O ile koni, no tak jedzie mniej więcej. Tak Newton wyrywa z butów. Tak na GT14. Wykres niby poprawny. Zajrzę jeszcze vlog, bo zrobiłem loga na całym hamowaniu. No ale to chyba z grubsza tyle. Dobra, trzeba kończyć tą dniówkę. W 5:45 już dochodzi. Coś tutaj porobiłem, wiązka już jest tak w miarę na miejscu. Te wtyczki tutaj sobie później umocuję. Coś tam już podłączyłem, no ale muszę już uciekać do domu. W poniedziałek jest plan, że zawiozę go na klimę i geometrię, bo muszę zrobić serwis w abarcie i w Alfie, także tak będzie to wyglądało. No nic, do jutra. Sobota dzisiaj, 7:30 z hakiem. Jadę na warsztat. Dzisiaj w planie mam krótkie grzebanie przy abarcie. Może uda mi się choćby zaprojektować półosie przednio. Taki mam dzisiaj plan, że sobie zrobię wzory do półosiek, tak żebym mógł je wysłać do Motomaxa, żeby mi je już robili. Też by było całkiem spoko, bo miałbym już i łapy, przynajmniej 2, mechanizm odbiegów, półośki, no coś tam by się już podziało, nie? Jeśli chodzi o przód. W zasadzie jak zrobię tylną poduszkę i obspawam sobie trawers, to mogę ten samochód już odwracać tyłem do przodu i zająć się tyłem. Bo resztę sprzętu mogę sobie robić już nawet po złożeniu silnika na gotowca, bo tam nie będzie mi to za bardzo kolidować. Także lecę, podziałam chociaż 2,5 godzinki
Postanowiłem tu jeszcze sobie zaaplikować do DSG plik poprawiony, który Łukasz mi przysłał, w sensie zmieniony, z wyłączonymi błędami Sound Lambda i zobaczymy po weekendzie, co tam dalej będzie mi potrzebne. Na razie większość błędów udało się wyłączyć, więc myślę, że jest szansa, że aż tak bardzo tutaj grzebać w sterowniku nie trzeba będzie. No i zobaczymy, zaaplikuję, poczyszczę błędy i w poniedziałek tam sobie go może na dworze odpalę. Zresztą mam jechać na klimatyzację, to też coś tam wyjdzie po drodze pewnie. No i dzisiaj mój czas minął. Przygotowałem sobie jedną półośkę lewą do produkcji wzoru. Znalazłem sobie moją lewą, ale trochę mi szkoda ją pociąć, bo jest cała sprawna. Spróbuję jeszcze gdzieś wygrzebać może w moich jakichś tam składach magazynowych, bo chyba mam tą część z przegubem, to wtedy nie musiałbym tej psuć. Poprawiłem sobie też tą łapkę tutaj, bo tą, która tu była przykręcona, bo coś tam mi jeszcze nagle się rzuciło w oczy, że jest, no wymiar się coś tam nie zgadza, lekko jest pociągnięta przy spawaniu prawdopodobnie, więc sobie jeszcze tam poprawiłem, naprawiłem. No i sobie tutaj ogarnę i muszę uciekać, no bo taki był dzisiaj plan, niestety krótki, ale zawsze do przodu, zawsze to coś się dzieje i coś tam, jakieś mikrokroczki idą. Dojechały mi też dziś zaciski do R8. Kończę tą krótką dniówkę i ogólnie ten tydzień. Tu coś tam się podziało, tu się nic nie podziało, tam minimalnie. W Golfie coś tam się podziało. Zaciski do R8 dziś przyjechały, więc w poniedziałek prawdopodobnie będę składał. Aczkolwiek w poniedziałek jeszcze mam Alfa Romeo Giulietta na serwis i 595 na rozrząd i olej. Także przyszły tydzień też taki dość intensywny, a kolejny to już nawet nie chcę mówić. Zawijam się i do poniedziałku. Ciao.